Witam widzów i słuchaczy moich podcastów historycznych oraz osoby, które po raz pierwszy dostrzegły mój kanał. Wyobraźcie sobie, że cała historia Europy jest kłamstwem, że podręczniki są tylko wersją zwycięzców, a to, co naprawdę istniało, zostało wymazane, bez wojen, bez spalenia archiwów, bez śladów, tylko cisza. Mówiono nam, że Polska zaczyna się od Mieszka, od chrztu, od X wieku. A co jeśli to nieprawda? Co jeśli na długo przed Piastami istniało imperium, którego granice sięgały od Bałtyku po Adriatyk, od Łaby po stepy Azji? Imperium Lechitów, Wielka Lechia. Państwo tak potężne, że musiało zniknąć z pamięci świata. Tak stare, że nie pasuje do żadnej znanej chronologii. Tak niewygodne, że jedni mówią, ktoś postanowił je wymazać. Że mnisi ci, którzy umieli jako pierwsi pisać, wymazali je z pamięci, by dać grunt Kościołowi do stworzenia własnej historii. Ale historia nie znika bez śladu. Zawsze coś zostaje. Kronika, moneta, ruina, zapis w cudzej pamięci, a tutaj nie ma nic. I właśnie dlatego dziś zadajemy pytanie, które dzieli Polaków bardziej niż niejedna bitwa. Czy Wielka Lechia była największym zapomnianym imperium Europy? Czy największym mitem, jaki sami sobie stworzyliśmy? Dziś nie będzie szyderstwa, nie będzie wiary, będzie analiza. Bo czas zajrzeć tam, gdzie kończy się legenda, a zaczyna historia. Czym jest Wielka Lechia? W wersji najbardziej rozpowszechnionej Wielka Lechia to imperium Słowian istniejące od kilku tysięcy lat przed naszą erą. Państwo rządzone przez dynastię Lechitów. Organizm obejmujący Europę Środkową, Bałkany, część Skandynawii i Azji. Cywilizacja zniszczona lub wymazana przez Kościół, Niemców i oficjalną historię. Najważniejsze, nie ma jednej wersji Wielkiej Lechii. Każdy autor rekonstruuje ją inaczej. Jednym z najbardziej znanych propagadorów tej idei był Janusz Bieszk, autor książki o Imperium Lechitów. Ale uwaga ważna, Bieszk i inni nie odkrywają źródeł, oni je reinterpretują. Zadajmy sobie pytanie, skąd wziął się ten mit. Wielka Lechia nie narodziła się w średniowieczu, narodziła się w nowoczesności. Jej korzenie to XIX-wieczny romantyzm, potrzeba dumy narodowej pod zaborami, słowianofilstwo, przekazanie, że oficjalna historia jest pisana przez zwycięzców. Ale prawdziwy rozkwit tego mitu następuje po 1989 roku. Dlaczego? Bo Polska odzyskuje wolność, ale traci poczucie sprawności. Bo Zachód jest bogatszy, bo Niemcy są silniejsze, bo Rosja znowu straszy. I wtedy pojawia się opowieść: nie jesteśmy młodym narodem, zostaliśmy okradzeni z historii. To mit nie pyta, co było, tylko co chcielibyśmy, żeby było. A co mówią źródła, których nie ma? Zwolennicy Wielkiej Lechii często powołują się na kroniki średniowieczne, mapy, nazwy rzek, etymologię, zatajone dokumenty. Spójrzmy na najważniejszą kronikę. Gal Anonim, pisząc o początku Polski, nie zna żadnego imperium Lechitów. Pisze wyraźnie: państwo Polon wyrasta stopniowo przez walkę, podbój i konsolidację. Nie ma tam starożytnego imperium, wielotysięcznej ciągłości państwowej, zapomnianych królów Lechii. I to jest kluczowe. Brak źródeł nie jest dowodem spisku. Brak źródeł jest problemem dowodowym. Historia nie działa na zasadzie skoro nie ma, to ktoś to ukrył. Czas na wojnę. Archeologia kontra imperium. Archeologia jest bezlitosna. Znamy osady kultury łużyckiej, grody plemienne, sieci wymiany handlowej, lokalnych wodzów.
Nie znamy stolic imperium, administracji, monet, dokumentów, infrastruktury państwowej. Imperium zawsze zostawia ślady. Rzym zostawił drogi, Bizancjum zostawiło archiwa, Frankowie zostawili prawo i monety. Wielka Lechia nie zostawiła niczego, co potwierdzałoby jej istnienie jako państwa. To dlaczego ten mit jest tak popularny? Bo działa na emocje, bo mówi: jesteśmy potomkami wielkości, nie musisz niczego udowadniać, ktoś ci to odebrał. To narracja bardzo atrakcyjna w czasach kryzysu zaufania do elit, do nauki, do instytucji, ale tu pojawia się niebezpieczeństwo. Mit Wielkiej Lechii nie wzmacnia historii, on ją zastępuje. Zamiast badać, porównywać, krytycznie myśleć, daje gotową odpowiedź. I teraz najważniejsze. Nie potrzebujemy Wielkiej Lechii, żeby być dumni, bo prawdziwa historia powstania państwa Piastów, brutalnej konsolidacji plemion, chrztu jako decyzji politycznej, walki z cesarstwem, budowania państwa od zera, jest o wiele bardziej fascynująca niż mit imperium sprzed tysięcy lat. To historia ludzi, którzy nie byli potęgą, ale potęgę zbudowali. Wielka Lechia mówi nam więcej o nas samych niż o przeszłości, o potrzebie dumy, o lękach przed marginalizacją, o nieufności wobec autorytetów. I dlatego warto ją badać, ale nie jako historię, tylko jako zjawisko kulturowe i polityczne. Bo jeśli przestaniemy odróżniać mit od faktu, to przestaniemy rozumieć także tożsamość. A teraz pytanie do Was, najważniejsze. Czy mit Wielkiej Lechii to tylko niewinna legenda, czy już alternatywna wizja historii? Dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.